Siemanko, dzisiaj trochę zapomniany przeze mnie temat, ponieważ nagrywam już poradniki szyciowe, a nie ma pierwszych kroków na maszynie. Więc jeśli ktoś dopiero zaczyna swoją przygodę z szyciem, no to dzisiaj będzie maszyna domowa, no i właśnie całkowite podstawy z jej obsługi. Zaczniemy najpierw od domowego łucznika. No i na sam początek przydałoby się nawinąć szpulkę nici. Można montować nici właśnie na tym uchwycie, który jest w maszynie. Ja ogólnie niezbyt to lubię i nie używam. Stosuję takie stojaki. Mogę dzięki temu włożyć tutaj dużo większą szpulkę, mniejszą, bardziej pękatą, które nie wchodzą tu objętościowo. Więc tak to wygląda. Stawiam to za maszyną i przewlekam wszystko standardowo, tak jakby tu była szpulka nici. Więc przejdziemy właśnie do nawlekania. Końcówka nici najpierw przez stojak. Później musimy ją wcisnąć w ten plastikowy element. Później musimy przeciągnąć nitkę przez ten bolec. Nitka musi iść pomiędzy tymi blaszkami. No i teraz nie przeciągamy jej tak, tylko krzyżujemy tą nitkę. No i kolejnym etapem w szpulkach mamy otwory, więc ten otwór przydaje się do wyciągnięcia nitki, nawinięcia kilku oplotów. Pozostałość tej nitki odcinam. No i kolejnym elementem jest bolec, na którego nabijamy szpulkę i musimy przesunąć to w prawo. Jeśli mamy przesunięte w prawo, to kolejnym elementem musimy przycisnąć tutaj w tym pokrętle przycisk. Wtedy ten dekielek lekko się pochyla w jedną stronę. Daje nam to, że wtedy wysprzęglamy maszynę. Silnik działa, ale igielnica nie pracuje. W niektórych maszynach może być tak, że trzeba przytrzymać część koła i drugą przekręcić w przeciwną stronę. Czyli jak trzymamy i byśmy chcieli kręcić w tą, to drugą przekręcamy do siebie i wtedy to wszystko się luzuje. Wysprzęglamy także maszynę przez to. Silnik działa, nawija nam nitkę, ale igielnica nie pracuje. Więc jeśli mamy te wszystkie elementy, no to możemy nawinąć szpulkę. W tym miejscu mamy blaszkę, ona jest na śrubkę. Możemy dzięki niej regulować wysunięcie i ona nam ustala, ile tej nici ma być nawinięte na szpulkę. Jeśli ją wepchniemy głębiej, to przy nawijaniu ta szpulka będzie się lekko odsuwać, no i przestanie się nawijać po prostu w pewnym momencie. Ja mam to wysunięte maksymalnie do prawej strony. Nie mam tutaj żadnych ograniczeń. Więc teraz nawijamy.
Musimy także kontrolować, jak to się nawija, ponieważ może być tak, że czasami będzie więcej z dołu, więcej z góry i delikatnie, trzymając ją minimalnie, możemy palcem opuścić trochę, nawinąć więcej i ona za chwilę się wyrówna. Pulka nawinięta. Także przechodzimy teraz do nawlekania maszyny. Teraz trzeba pamiętać tylko, żeby przycisnąć z powrotem ten dekiel. Jeśli chodzi o nawlekanie, to od początku, czyli najpierw przez plastikowy element. Teraz już z tego nie korzystamy, tylko przez uszko. Później przez naprężacz. Najważniejsze, żeby on pracował. Jak przyciśniemy tutaj nitkę, to ta sprężyna i wszystko musi chodzić. Kolejnym miejscem jest hak. Później musimy zahaczyć o ten ruchomy element. Później idziemy trochę na dół. Kolejnym elementem jest otwór, który znajduje się w blaszkach. Później jest uchwyt w igielnicy. Czasami jest tutaj takie uszko z drutu, kółeczko. Warto to przewlekać, bo czasami potrafią pojawić się nieoczekiwane problemy przy szyciu, właśnie gdy nie przewleczemy przez to, ponieważ ta nitka idzie wtedy bezpośrednio stąd do igły, zamiast układać się w pionie. No i akurat w tych maszynach nawleka się igłę od przodu. Górna nitka nawleczona. Teraz przechodzimy do dolnej. Zdjąłem na razie stopkę, żeby było lepiej widać. Tutaj mamy blaszkę, która jest zdejmowana. Tutaj jest śrubka, która blokuje nam cały ten kosz na bębenek. Tutaj mamy kosz na bębenek. No i teraz wkładając nitkę z bębenkiem, jak on jest ułożony w ten sposób w maszynie, to wkładamy go tak, żeby ta nitka naturalnie, jak się układa na szpulce, musi nam wejść w tą szczelinę i wyjść tą drugą. Coś takiego. Dodatkowo tutaj mamy dwie małe śrubki, które służą do regulacji właśnie tego naprężenia, czyli z jakim oporem ta nitka ma się wysnuwać z tego kosza na naszą szpulkę. Montuję teraz z powrotem ten cały plastikowy element. Dokręcam blokadę. Warto tu też czyścić w tych miejscach, wszędzie w jakichś otworach, szczelinach. I zakładamy szpulkę, tak jak pokazywałem. Wychodzi i domykamy teraz płytkę. Na tym odcinku po zamknięciu płytka ma widoczną szczelinę. Właśnie odtąd pomiędzy moimi palcami. I ona ma tam sobie właśnie teraz
swobodnie wychodzić. Zakładam z powrotem stopkę. Teraz wyciągamy dolną nitkę. I teraz nie ciągniemy tej nitki do siebie. Nie ciągniemy ją do tyłu. Tylko po prostu ona ma być w naszą stronę skierowana i swobodnie leżeć. I przekręcamy teraz kółkiem i pociągamy. I mamy wyjęte. Jeszcze raz. Dolna nitka przez szczelinę do tyłu. Górna nitka skierowana do nas. Leży swobodnie i przekręcamy, żeby igła zeszła na dół. I pociągamy wtedy do siebie. I teraz mamy już wszystko, żeby zacząć szyć. Zobaczymy teraz, jak szyję. Tak to wygląda. Jak widać, na pewno jest naprężenie do regulacji, więc przy okazji zapraszam Was na cały odcinek, jeśli chodzi właśnie o regulowanie naprężaczy. Jeszcze co do samej obsługi, to mógłbym dodać parę słów, jak cofać w tej maszynie. Szyjemy do przodu i wciskając ten przycisk, trzymamy go i ona wtedy szyje do tyłu. I puszczamy i znowu do przodu. Możemy zmieniać długość ściegu, tylko warto pamiętać, żeby to robić na wyciągniętej igle. Tutaj tym pokrętłem regulujemy długość ściegu. Mamy od 0 do 4 mm, plus jeszcze jakieś bajery, obszywanie dziurek do guzików. Dałem na 2. Możemy zmienić na 4. Obracamy na wbitej igle. Jeśli jest wbita, to pokrętłem wyciągamy i znowu zmieniamy długość ściegu. No i jeszcze w ustawieniach możemy zmienić pozycję igielnicy. Jeśli przekręcimy w lewo, to widać też, że igielnica przesuwa się w lewo. Jeśli w prawo, to w prawo. I tak też możemy szyć. Dam teraz na lewo. Ścieg na 3. Jeśli chcemy zmienić pozycję tej igielnicy, to także na podniesionej igle i dajemy z powrotem na środek. Tutaj są różne jeszcze ściegi, trójskok, zygzak. Możemy ustawić właśnie na zygzak, a tutaj jest szerokość tego zygzaka. Jeśli dajemy na 0, no to ona szyje na prosto. Jeśli dajemy tutaj na szeroko, no to będzie szeroki zygzak. Także możemy zmniejszyć długość ściegu i wtedy ten zygzak będzie o takiej samej szerokości, ale krótszy. Tutaj był ścieg ustawiony na 3, a tutaj na 1,5. Szerokość zygzaka jest taka sama, ale jest on
wyraźnie gęstszy. Jeśli chodzi o maszynę domową, no to jest chyba kompleksowy poradnik na start, żeby cokolwiek zacząć już szyć. No i to by było wszystko. Kilka słów jeszcze o igłach. Tutaj przykładowe igły. Warto zwracać właśnie uwagę, do czego one są, ponieważ jak było też w poprzednich filmach, nie każda igła nadaje się do wszystkiego. Igły do maszyny domowej są trochę inne od igieł do maszyn przemysłowych, ponieważ ta końcowa, najgrubsza część, czyli kolba, ma wyszlifowaną płaszczyznę w pewnym miejscu. No i właśnie takich igieł używamy do maszyn domowych. Ta płaszczyzna także pomaga nam przy montowaniu jej w igielnicy, ponieważ nie będziemy w stanie jej losowo zamontować, tylko po prostu tak jak nam wymusza ten profil igły. No jak widać, nie mogę jej tutaj przekręcić, ponieważ ona tą płaszczyzną tam wpasowuje się w uchwyt i zawsze pamiętamy, żeby ją dopchnąć do samej góry i dopiero dokręcamy. Tutaj może być taki motylek, może być śruba, w zależności od maszyny. I mamy zamontowaną igłę. Jeszcze kilka słów co do samego BHP przy tych maszynach. Nic nie robimy przy włączonej maszynie, podłączonej do prądu, ponieważ ona może mieć włączoną lampkę, ale wcale nie musi. Ten ped napędzający może cały czas działać, więc nie grzebiemy przy igłach, nie grzebiemy przy bębenku, kiedy ona jest podłączona. Odłączamy maszynę i możemy sobie wtedy tutaj robić wszystko. Jak jest podłączona, no to nie radzę po prostu grzebać, bo można sobie narobić krzywdy, więc to by było tyle. Przypomniało mi się jeszcze o jednej ważnej rzeczy, czyli nie zostawiamy nigdy maszyny w taki sposób, czyli na podniesionej stopce, ponieważ mamy tutaj sprężyny, które po prostu z czasem będą słabsze, jeśli to będziemy tak zostawiali. Zawsze podkładamy coś pod stopkę, opuszczamy ją i wbijamy igłę. Dlaczego tak? Jeśli się przyjrzymy, zdejmę stopkę. Ząbki od transportu wystają poza tą płytkę. Więc jeśli położymy tą stopkę, no to ona będzie cały czas naciskała na te ząbki. No to po pierwszym, drugim, piątym razie nic się nie stanie. No ale po prostu to obciążenie, które jest z tej sprężyny, cały czas pcha na te ząbki. One mogą później tracić te możliwości takie transportu. Więc jeśli opuszczamy igłę, no to one chowają się w płytce. I wtedy ta stopka opiera się o płytkę, nie o ząbki. Więc kawałek materiału, jakaś skórka, cokolwiek, opuszczamy stopkę i wbijamy igłę. I tak może sobie stać. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać wszystko, co jest potrzebne na start. Jeśli macie jakieś dodatkowe pytania, to napiszcie je w komentarzach. No a na dzisiaj to by było już wszystko. Jeśli się Wam podobało, zostawcie łapkę, komentarz dla zasięgu i trzymajcie się. Cześć!